But then I suddenly remembered there is a piece of reef in my fucking home. Dobra, słuchajcie, szybkie wyjaśnionko, co się dalej tu dzieje. Mamy drugą płytę już, która jeszcze nie jest przycięta. Tak jak mówiłem, one w sumie kąty mają spoko. Myślę, że to sobie ładnie równo posklejamy, ale nie wychodzą wysokości te same, bo musiałem jedną płytę przeciąć, która leży o tam, która po prostu była uszczerbana z jednej strony. I żeby zebrać to uszczerbanie, musiałem zejść 2 mm po prostu. A nie jestem w stanie ładnie wyciąć takiej długiej tafli prosto na takiej pile stołowej. Więc mamy tu takie ustrojstwo, szyna, festul. No i z tym sobie poradzimy ładnie. Zaraz to zobaczycie. Szybko sobie to podocinamy i zaczniemy szlifować te duże tafle. Po szlifowaniu to klejenie. Dobra, zgodnie z waszymi prośbami pokażę wam, jak poleruję te krawędzie. Szlifuję krawędzie, żeby były jak najbardziej gładkie. Bardzo prosta sprawa. Tutaj zaczynam sobie, już wam powiem, od czego zaczynam. Od 180 albo 240 papieru. Mam coś takiego, klocek z naklejonym papierem. Więc zaczynam szlifować od takiej grubości. Jak znikną mi wszystkie jakieś widoczne nierówności, to schodzę na 800 i jeszcze 1000 jadę, ale to dosłownie już parę pociągnięć, więc zapraszam do oglądania. Staram się, żeby to szlifowanie było w całości, w sensie nie szlifuję w jednym miejscu, tylko nawet jak nie dokończę, staram się przejechać całość, żeby mi się tutaj żadne zagłębienia nie zrobiły.
Proste, ale skuteczne. Szlifowałem już tak większość tych płyt i uważam, że jest w porządku. Idealnie by było prościej, pewnie by było, ale też pewnie i najdrożej, prosić o wycięcie laserowe takich płyt. No i zakładam, że wtedy te krawędzie są idealne, macie idealne wymiary i pewnie zaoszczędzilibyście sobie wiele roboty. No ale u mnie był taki cel, jakby to wszystko robić kosztowo efektywnie, a te parę godzin, które muszę poświęcić na to, myślę, że warto, bo no taki koszt tych wszystkich płyt laserowo wyciętych, jak miałem, to byłby chyba koszt 600 zł w sumie, więc spory procent całości zamówienia. Więc ja sobie to po prostu doszlifuję, a to mi zajmie parę godzin raptem. I oczywiście od czasu do czasu a ten papier zmienić, nie? Odkleić z tego klocka, wejść od nowa. Odpuszczam sobie szlifowanie górnej krawędzi, która będzie górą akwarium, dlatego że chcę to zrobić, jak już wszystko skleję. Jeszcze mam bonusowy kontencik dla Was. Taki teścik węgla aktywnego. Ostatnio zauważyłem, że daję tego węgla coraz więcej i regularnie go wymieniam, a woda mi żółknie coraz bardziej. Wiadomo, że pewnie to też wynika ze specyfiki systemu, który mam, natomiast no, zwiększyłem ilość ceramiki, daję adsorber krzemu, wiecie, coraz większe podmiany, coraz więcej węgla, a woda coraz gorsza. I sobie tak pomyślałem, że to, co zmieniłem też ostatnio, to jest węgiel aktywny. Zaraz Wam pokażę. Jakiś czas temu kupiłem takiego no-name'a na Allegro. I co? I zacząłem się zastanawiać, czy może to nie tędy powinienem sprawdzić, nie tą drogą. Tutaj przypadkiem coś jest nie tak z tym. Różnica pierwsza, którą zauważam, jeśli chodzi o ten węgiel, a węglem, z którego korzystałem wcześniej, a wcześniej korzystałem z Aquaforesta. To nie jest żadna reklama, oczywiście, tylko mówię po prostu jak jest. Ten węgiel, jak się go wypłucze, nie wydaje żadnych dźwięków, nie syczy, nie pieni się nic i tak dalej. Natomiast ten węgiel z Aquaforesta, jak go zamoczyłem w wodzie, to on dobre pół godziny po prostu syczał i takie dźwięki wydawał, jakby, nie wiem, jakby się coś rozpuszczało w wodzie. Wiecie, o co chodzi? Albo nie wiecie. Więc sobie wymyśliłem sobie taki test, który gdzieś tam w internecie znalazłem, że tak można zrobić. Zrobimy tak. Wleję sobie tutaj szklankę referencyjnie czystej wody. Tutaj wleję wodę z akwarium, taką jak jest, zlaną z podmianki. A tutaj wleję zaparzoną herbatę i sobie jakieś tam 5-6 godzin będziemy testować ten węgiel. Zobaczę, czy te płyny po prostu zmienią kolor, czy nie zmienią. Nie wiem, czy to jest jakiś bardzo naukowy test sprawności węgla aktywnego. No ale wiecie, no takiego ogólnie jest jego zadanie, że ma coś tam pochłaniać i oczyszczać. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Dobra, ja to pozalewam i zaraz do Was wracam. Dobra, moi drodzy, pozalewałem sobie to. Teraz tak patrzę. To jest czysta woda z kranu. To jest woda z akwarium. To jest herbata, po prostu czarna herbata. I jest godzina 10, praktycznie równo. No to za 2-3 godziny sobie zobaczymy. Tutaj niestety boję się, że nie będzie widać za bardzo efektu. Po prostu za mało tej wody. To jeszcze inaczej zrobić, żeby to było widać. Tam faktycznie były jakieś zanieczyszczenia. No nic, po prostu za parę godzinek sobie popatrzymy na to jeszcze raz. Zobaczę, czy jest jakaś różnica. To tyle.
Okej. Dzisiaj trochę update'ów. Macie w końcu w czapce, dlatego że idzie na zimno, na strych, a nie dlatego, że ma takie widzimisię. Haha, dlatego się przypierdalają o czapkę moją w komentarzach. Nieważne. Pokażę wam parę rzeczy. Przyszli hydraulicy. Przyszli części z hydrauliki. Trochę rurek. To jeszcze nie jest wszystko. No ale już część jest. Ale najważniejszy update kryje się tutaj. Więc tak, moi drodzy, zaczęło się klejenie zbiornika. Niestety nagrania szlak trafił. Nie pokazywałem, jak te dwie części są klejone. Chyba widzieliście przedtem tutaj cięcie tych żeberek. W międzyczasie też wydrążyłem te otwory na przelotki. O, tutaj jest nawet taka przeloteczka. No i spoko. Wszystko to jest trochę grubsze niż myślałem. To już są takie konkretne rury. To jest tylko 32 mm rura. No ale spoko, nie? Jest na czym skalować. Włości. Coś. No dobra. I co dzisiaj robimy? Dzisiaj kleję. No to są ściany boczne. To jest przód. To jest jeden z boków i tylna ściana. Tylna ściana. O, to mi ostro jest dziwnie. No i teraz tutaj na górze przykleimy drugą ścianę. Jak się to sklei, to kleimy do podstawy. Dobra, bo nie powiedziałem w sumie, czemu się przeniosłem na dół. Więc no, żeby to klejenie było pewne, bo tutaj jest ciepło, a na górze jest cały czas mróz, albo w okolicach 0, nie chce mi się czekać. Tutaj sobie przygotowałem ten bok, który będzie klejony. Tutaj właśnie to zaraz położymy jakby od góry, jak stół, na tą właśnie ścianę i zrobimy taką foremkę. To jeszcze sobie tak na szybkości przepoleruję te krawędzie, żeby już było pewne i robimy prep zaraz pod klejenie, czyli wymycie, odtłuszczenie. Tutaj odkleję przy krawędzi kawałek tej folii i jedziemy. Dobra, słuchajcie, zanim tutaj już to zaczniemy sobie kleić, pokażę wam, jak są wykończone te krawędzie, żebyście rozumieli, po co te wszystkie piły, szlifowania i tak dalej. Tutaj może tego nie widać, bo tam jest folia w środku pod spodem i ona trochę tu zaburza, ale zobaczcie, jak to jest wykończone. Im to dokładnie jest zrobione, tym jest pewniej, że potem będzie ta spoina taka jak trzeba. O, może tu będzie lepiej widać. Jeszcze muszę troszkę umyć. To jest czarna. O, tutaj będzie najlepiej widać pewnie tą przeźroczystą ścianę. Tak jest wykończona ta część. Tak jak mówiłem, zaraz to kładziemy na tą leżącą ścianę. Moi drodzy, pokażę wam jeszcze ostatni krok przed samym klejeniem. Sobie zakryłem po prostu boki, bo ten klej jest jak WD-40, on wchodzi wszędzie i po
prostu sobie go tutaj tu po prostu ograniczę jego ekspansję. Wykleiłem te miejsca wokół klejenia. No i zaraz to będę robił. Troszeczkę nabiorę tego kleju. Słuchajcie, nie pokażę wam tego dokładnie, bo stoper mam w telefonie, którym nagrywam obecnie. Nie mam innej kamery na razie, więc powiem wam, czy się udało potem. Dobra, słuchajcie. Klejenie się chyba udało. Tak wygląda ta spoina. Nie jest ideał, ale jest spoko, wiecie. Takie coś jest nieuniknione po prostu w momencie, kiedy robicie to ręcznie. Żeby to było po prostu idealna ta spoina, to najlepiej by było wyciąć po prostu to wszystko laserem. Zostawiamy to na razie tak jak jest. Siema. Jest następny dzień. Dzisiaj jest wielki dzień, bo żenimy to z tym, czyli z podstawą do dzieła.